Nie było mnie 4 dni w domu, byłam na wyjeździe służbowym. Howard podlewał mi tylko, słuchajcie, to co było potrzebne, a ja teraz wskoczyłam tutaj do moich ogóreczków pozbierać i tak tą pierwszą część już tu zebrałam i się cieszę, bo mam ogórki i teraz będę wskakiwała w tą drugą część, gdzie jest trochę gęściej, bo widzę, że cukinie i dynie się rozrosły i muszę je podwiązać. Na wiosnę miałam kilka nasion motylka, odmiana cupcake i uratowała mi się tylko jedna roślinka. Zobaczcie, jakie piękne ma kwiatuszki. Zachwycające parasoleczki. Tu jest jedna i tu jest taka mniejsza druga. Do zebrania jest także cebula, bo już się położyła, także ona większa już nie urośnie. I dziś będę ją wyrywała. Zanim jednak wyrwę moją cebulę, to na pewno muszę tutaj zająć się pomidorkami, poobrywać tak zwane wilki, czyli te przyrosty boczne, zrobić im miejsca, bo poszły w górę, to mi już niepotrzebne są te grona, mimo tego, że w tym roku większość z nas mówi, że ma mało gron, mało się zawiązało, ale to jeżeli zostawimy tą górną część, to ona i tak nie urośnie, także nie ma co. Trzeba chociaż zabezpieczyć te kilka kilka gron, które są. Tutaj pierwsze krzaki to są tak zwane tombola. Ja dostałam takie dodatkowe, słuchajcie, pomidorki. Nie wiem jakie odmiany, bo to był taki miks, no ale one chyba są najlepsze, bo rosną od dołu. Natomiast te, które zamawiałam, tak jak beef tomato, zobaczcie, tu jest pusto, pusto, pusto i dopiero jakieś 3-4 pomidorki, wcale nie aż takie duże. I tutaj odmiana, to miały być jakieś czarne czy niebieskie, American Blue. No to jeszcze widać, że potrzebują czasu. I też jest ich niewiele. Zobaczmy. 1, 2, 3 i to też nie wszystkie zawiązały, 2 pomidorki, koniec. Także kilka pomidorków na krzaku, oj tutaj też kilka pomidorów na krzaku i to wszystko. Niestety, tu jakaś śmieszna odmiana z tej tomboli. Nie miałam takich pomidorków, nie wiem co to jest, no ale zobaczymy, czy będzie smaczne. Wysiałam dynie, które dostałam od mojej mamy. Te dynie namoczyłam przez 24 godziny nasionka i jakiś tydzień temu je, słuchajcie, wysadziłam i rosną, także zobaczymy. Może się uda, może nie. Ale nie marnuję nasion. Będzie też kilka truskawek na koktajl, także też mnie to cieszy. O, ale tu widzę, że zaczyna się robić pleśń i to jest tak zwany mildew spowodowane tym, że jest zbyt wilgotno w glebie. Na to już nic nie poradzę, bo to są przez nasze angielskie deszcze. Cebulka zebrana, niech się suszy. Mam jeszcze na jednej grządce troszeczkę i to w fasolce. Myślałam, że szybciej urośnie, ale się jeszcze nie położyła, więc zostawię jeszcze na kilka dni. Także takie plony chociaż cebuli są, bo pomidorów to raczej nie będzie. Cześć, witajcie kochani. Moja wisteria już przekwitła, więc czas, żebym ją obcięła. Tak jak Wam we wcześniejszym odcinku powiedziałam, nie boję się ciąć wisterii zaraz po przekwitnięciu. Tu jeszcze są takie niedobitki kwiatów, ale myślę, że już czas się za nią wziąć. To jest młode drzewko, ono ma chyba około 3 lat i do tej pory, słuchajcie, obcinam wszystkie takie wątłe gałązki po to, żeby mogła ona zdrewnieć i później chciałabym ją tutaj puścić na moim patio, tak na tym daszku, tak naokoło, żeby sobie kwitła. Ale w pierwszych latach
myślę, że ważne jest to, żeby ta wisteria nabrała takiej mocy, więc te wszystkie gałązki obcinam. I tak na przykład tu się rozwijają kolejne liście, ale one już nie będą mi potrzebne, więc sobie ja ją po prostu rozplątuję. Zobaczcie, ona ma takie wątłe gałązki i ją przycinam praktycznie przy samym tym moim wsporniku. No oczywiście tak po kolei, jak trafię. I takie gałązki wycinam i ponieważ tak jak wiecie, mój kompostownik jest dość mały, dlatego obcinam, od razu wycinam takie mniejsze gałązeczki, żeby mógł trafić do kompostownika. Dzisiaj jestem ubrana tak ciepło, jak zauważyliście, mimo tego, że mamy już prawie połowę lipca, w Anglii nadal jest zimno. Także pociągam sobie każdą gałązkę, słuchajcie, i obcinam aż praktycznie do zdrewniałych części. Jak widzicie, tu jest taka goła. Także to sobie, myślę, że sobie to po prostu wytnę i nie będę się przejmowała. Potem będę miała tą prowadnicę, to sobie ją ładnie zrobię. Wszystkie mięciutkie części obcinam. Tu mam też taką miękką na dole, także też wycinam. Pociągam i tnę. Ona będzie może wyglądała taka naga, słuchajcie, na początku, ale później się rozrośnie i będzie ładnie plonowała. Tu taka piękna, ale nic to. Obcinam, wyrównuję. Nic się jej nie stanie. A tu moja malwa. No dobrze. Także tu zobaczcie, miałam taką gałązkę świeżą i zeszłoroczną. Też je przycięłam tutaj do węzła. Powinno się przyciąć. Tutaj mam węzeł, tutaj nie mam, ale mam nadzieję, że odrośnie. Jak nie, to później przytnę. A tutaj już zdrewniałe, owinęły się jedno o drugie, a tego nie chcę, więc ja sobie to też po prostu obetnę za chwilkę, zobaczę jak poprowadzę. I tutaj tak samo, mam zdrewniałą część, tu mam zdrewniałą część i tu już przycięłam tą długą gałązkę. Tak samo zrobię z tymi, tutaj, aż do tej zdrętwiałej części. Gdzie jest tu zdrętwiała? Czemu ja mówię zdrętwiała? Zdrewniała, przepraszam. I to samo zrobię z górą. Po prostu będę wycinała. Tu też mam, widzę, świeże. Tu jest zdrewniała część, tu jest świeża. Zostawię ze 2-3 oczka i to wszystko. Tu mam tą gałązkę owiniętą i ją teraz po prostu wytnę. Oj. Zrobię takie cięcie porządkujące. Później popatrzę na kształt tej wisterii. Jakbym chciała ją poprowadzić. Zostawię właśnie takie do zdrętwiałej części 2-3 węzły. To już trzeba będzie poprowadzić. Tutaj widzę też. Pięknie się rozrasta u góry. I tnę. Raz, dwa, trzy. Od głównej gałązki raz, dwa, trzy węzły i tak zostawię. I to potem będę podwiązywała i zaplatała na mój daszek domku ogrodowego. Staram się przy okazji oczyścić ze schniętych liści te gałązki, które nie wydały nic nowego. Też przycinam, patrzę, czy nie są uschnięte do końca.
Tam, gdzie nie chcę, żeby też szła ta wisteria, to też wycinam. Bo nie chcę, żeby mi wchodziła na okno, chcę, żeby weszła tylko na domek, na moje patio, także będzie trzeba ją przekierować na daszek. I tutaj możecie zobaczyć, że niewiele mi z tej wisterii zostało. Te wszystkie gałązki zdrewniałe, plus 3 węzły miękkich gałązek. Tutaj obcięłam z okna i tą część tutaj zostawiłam, bo tą już bym chciała podpinać do dachu, ale to musi chwilę poczekać, bo w ten weekend robimy coś szalonego z Howardem. Super. Yeah. Yeah, good. Yeah, let's do it. I pokażę Wam w następnym odcinku, co nam z tego wyszło. Jeżeli nam się spodoba, to będziemy to kontynuować. Także życzę Wam miłego, cudownego dnia. Tnijcie wisterię, zostawcie 3 węzły takiej miękkiej gałązki tuż przy gałązce zdrewniałej i na pewno odrośnie. Tam u góry będą kolejne świeże kwiaty i mam nadzieję, że tutaj też w zeszłym roku tak miałam, także kontynuuję to, co robiłam wcześniej. No i mam nadzieję, że moja mama nie będzie płakała, bo ona nie lubi takiego ostrego cięcia. Także pozdrawiam moją mamę też. Miłego dnia.